Uważam, że networking nie jest niezbędny, ale jest bardzo, bardzo przydatny, bo często jest przypisywany, jak introwertyk, to znaczy, że on nie lubi rozmawiać z ludźmi. Nie. To też byłem zaznaczyć, nie mylmy tych pojęć. Bycie liderem to jest myślenie nie tylko o tym, co się dzieje tu i teraz, o ile ja może nie nazwałbym tego w pełni networkingiem, bo dla mnie to jest po prostu twój zakres obowiązków. Odchodzimy od technologii. Nasi specjaliści, nasi programiści, DevOpsi i tak dalej wyprzedzą nas w tych technicznych rzeczach. Ale to, w czym my możemy się mocno specjalizować, to Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was wywiad i w tym wywiadzie chcemy przepytać kogoś, kto się bardzo dobrze zna na łączeniu ludzi, ale Krzychu, powiedz więcej. Kto będzie dzisiaj Twoim gościem? Tak, dzisiaj naszym gościem jest człowiek, który moim zdaniem zna wszystkich w naszej branży, a przynajmniej bardzo dużo osób. Kilku z gości, których mieliśmy u nas, dotarliśmy do nich właśnie dzięki tej osobie, to Adrian Sasin. Adrian jest w branży blisko 20 lat. Zaczynał oczywiście od rol deweloperskich, mocno technicznych. Aktualnie zajmuje stanowisko kierownicze wyższego szczebla w międzynarodowej organizacji. Zarządza zespołami z kilku krajów. Jak mówi, bardzo lubi swoją pracę, lubi też rozmawiać z ludźmi, poznawać ludzi, kontaktować się z nimi. Jest wykładowcą na wyższych uczelniach, mówcą na konferencjach i szkoli innych w dziedzinie zbliżonej do naszej, czyli właśnie dotyczącej leadershipu w IT. Porozmawiamy dzisiaj z Adrianem o networkingu w roli lidera IT i o tym, czemu to jest ważne, czy to jest ważne i jak to w ogóle robić. Super, już się nie mogę doczekać, więc lecimy. Cześć Adrianie, witam Ciebie w Nerd Management. Cześć Krzysztofie, dzięki wielkie za zaproszenie. Adrian, powiedz mi, czy networking jest w ogóle ludziom w IT potrzebny? Czy możemy po prostu robić swoją pracę i ta praca sama się obroni, nie ma potrzeby rozmawiać z innymi ludźmi spoza naszego zespołu, nawiązywać jakichś szerszych kontaktów? Czy może jednak jest jakaś ukryta potrzeba w tym? Dobra, wiesz co, to pewnie to dużo zależy od tego, jakie my mamy własne cele, własne oczekiwanie. Uważam, że networking nie jest niezbędny, ale jest bardzo, bardzo przydatny. I jeżeli bym sobie wyobrażał, że chcę być świetnym specjalistą, programistą, DevOpsem, testerem, UX-owcem, mamy masę tych specjalizacji i chcę sobie pracować na takim, powiedzmy, back office, niewidoczny z tyłu, jako ten specjalista, nie mam problemu ze znalezieniem pracy, nie przeszkadza mi to, że może kiedyś będę musiał pisać tam CV jedno, drugie, trzecie, mam jakieś oszczędności, nie przepadam za poznawaniem nowych ludzi, no to może ten networking w ogóle trzeba sobie zupełnie odłożyć na bok i w ogóle o nim nie myśleć. No ale jesteśmy w podcaście, który jest skierowany jednak do młodych liderów. I bycie liderem to jest myślenie nie tylko o tym, co się dzieje tu i teraz, czyli teraz mam fajny zespół, teraz się niczym nie muszę przejmować, ale też o tym, co będzie działo się w przyszłości. Ja w przyszłości mogę potrzebować czy to nowych ludzi, czy sam mogę szukać pracy, mogę potrzebować przekazać jakąś myśl lub pozyskać jakichś specjalistów, czy to na konferencji, publicznie, czy po prostu poza firmą. No i wtedy ten networking może się okazać bardzo ułatwiającym życie narzędziem. Dlatego według mnie, jeżeli wchodzimy na ścieżkę menedżerską, ścieżkę liderską, no to ten networking warto jednak się z nim oswoić, zapoznać i mieć go w swojej narzędziowej skrzynce lidera. A czym w ogóle Twoim zdaniem jest networking? Faktycznie chyba powinniśmy od tego zacząć, bo networking ma wiele pewnie różnych konotacji, skojarzeń. Może nam się kojarzyć takiego, czasem postrzegamy na zewnątrz, to sprzedawca jakiś, który chce uzyskać jak najwięcej kontaktów, dotrzeć do jak największej ilości osób po to tylko, żeby coś im sprzedać. I tak często networking jest pokazywany. Jest to jedno z jego obliczy, nie ma co ukrywać, faktycznie tak jest wykorzystywany, ale to nie jest wszystko. Dla mnie networking jest takim zawodowym poznawaniem ludzi, ale to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że daniem poznania siebie, żeby ludzie też poznali ciebie, bo w networkingu nie chodzi o to,
wyłącznie ile ty osób znasz, a też w dużej mierze chodzi o to, ile osób zna ciebie. I od tego bym przede wszystkim zaczął, jeżeli mówimy o networkingu, czyli jest to poznawanie ludzi i umiejętność do tego, żeby pokazać się z dobrej strony, żeby ludzie cię poznali. No właśnie, często networking kojarzy się z takim kolekcjonowaniem wizytówek i potem rzucaniem nazwisk, że znam tego, znam tamtego, a to jest jedna strona i chyba nie to najlepsza w ogóle tego słowa. I właśnie warto, żeby dawać się poznać. Bardzo mi się podoba to twoje sformułowanie, żeby dawać siebie poznawać, żeby też dawać chociażby innym jakąś wartość. Ale networking to nie jest tylko na zewnątrz naszej organizacji z ludźmi, którzy są zupełnie poza naszym obszarem naszej pracy. Oczywiście. Najłatwiej powiedzieć o networkingu w odniesieniu do zewnętrznych osób, zewnętrznych kontaktów, tego co się dzieje poza tą firmą, w której aktualnie pracujesz. Natomiast jako lider będący w IT, no musisz znać też osoby będące wewnątrz twojej firmy. I o ile ja może nie nazwałbym tego w pełni networkingiem, bo dla mnie to jest po prostu twój zakres obowiązków, że musisz rozmawiać z biznesem, musisz rozmawiać z różnymi działami IT i czasem ludzie tego troszkę nie dostrzegają, bo jeżeli biorę jeden z pierwszych zespołów, mam swoje pierwsze lata pracy jako specjalista od ludzi, czyli lider IT, no to wtedy się pojawia takie, to muszę być skierowany do wewnątrz zespołu, pomóc poustawiać procesy, pomóc rozdzielić obowiązki, zatrudnić i jestem mocno skierowany do wewnątrz. Natomiast w miarę jak zespół rośnie na swoim znaczeniu, jak rośnie jego samodzielność przede wszystkim, no to rola lidera zaczyna być kierowana na zewnątrz tego, co dzieje się w organizacji, na zewnątrz zespołu tego, co dzieje się w organizacji. I wtedy się okazuje, że znajomość osób, czy to z biznesu, czy z innych działów, jest niesamowicie potrzebna. Tak naprawdę, jak sobie pomyślimy o naszym IT, no to jest połączenie information and technology. Wchodząc na ścieżkę lidera IT, odchodzimy od technologii. No, nasi specjaliści, nasi programiści, DevOpsi i tak dalej wyprzedzą nas w tych technicznych rzeczach. Ale to, w czym my możemy się mocno specjalizować, to obieg informacji, zarządzanie informacją. I nie sposób, żeby każdy z nas wiedział wszystko, ale sposób jest taki, żeby sobie świetnie w tym poradzić, że znasz osoby, znasz w cudzysłowie wszystkich i dzięki temu wiesz, jak załatwić rzeczy w organizacji. Dzięki temu szybciej się sprawy dzieją. Dzięki temu projekty, które do ciebie przychodzą, nie mają opóźnień, bo ty się nie zastanawiasz, gdzie z kim porozmawiać. Ty już to wiesz, bo ty już znasz tych ludzi, a ci ludzie znają ciebie i wiedzą, że jeżeli mają problem, mogą przyjść do ciebie, a ty im dosyć szybko pomożesz. Więc networking pomaga w tym, żeby być takim kontaktem wewnątrz organizacji, który jest w stanie załatwić sprawy dzięki temu, że wie, kto się czym zajmuje. Wie, kto za co odpowiada, wie, kto może dać approval i wie, kto może pomóc czasem obejść pewną politykę i znaleźć jakiś po prostu wyjątek, który pomoże nam załatwić rzeczy dla naszego zespołu. Moim zdaniem tutaj podkreślasz bardzo ważną rzecz związaną z networkingiem, że to nie jest tylko po prostu rozmawianie z ludźmi albo poznawanie ludzi, ale to też jest rozumienie tego, kto gdzie jest, jakie ma miejsce w branży, w naszej firmie, za co ta osoba odpowiada, w czym może nam pomóc, w czym my możemy pomóc, w czym możemy się wymienić. Więc to jest taka mapa tej sieci społecznościowej, czyli właśnie tego networku, którą sobie budujemy. Wiemy w takim razie już, że lider, zwłaszcza ten, który chce, żeby on i jego zespół działali na wyższym poziomie i łatwiej im się pracowało, nie może uciekać od networkingu. Bardzo często jest tak w naszej branży, że nasi liderzy to są osoby, które na przykład były promowane ze specjalistów i czasem tak się utarło, że te osoby są mniej chętne do nawiązywania kontaktów, do networkingu. Niektórzy mówią, no jestem introwertykiem i tego typu takie marketingowe działania mnie nie interesują. Moja praca po prostu mówi o mnie i jeżeli jest dobra, to się sprzeda. Albo po prostu to jest uczucie, które też czasami czujemy, że na przykład byliśmy ostatnio na konferencji takiej bardzo intensywnej i dużo osób poznawaliśmy. Po pierwszym dniu naprawdę ja, kilka osób, z którymi rozmawiałem, czuliśmy takie duże wyczerpanie tym ogromem nowo poznanych osób, nowo nawiązanych kontaktów, to jest coś naturalnego. Ale właśnie w jaki sposób ci z nas, którzy nie czują się tak
otwarci do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, wychodzić do nich, zagadywać obcych ludzi na LinkedInie, na konferencji, czy w jakichś innych platformach, czy w innych miejscach. No, jak możemy sobie z tym radzić? Co teraz? Poruszyłeś kilka tematów i od razu miałbym ochotę odpowiedzieć na wszystkie po kolei. z nich. Najpierw kwestia tego zmęczenia psychicznego, które następuje, gdy spotykamy dużą ilość osób. Tak jest. Tak dokładnie jest i osoby, które są trochę bardziej introwertyczne niż ekstrawertyczne, mówi się, że podczas kontaktów z innymi wydatkują tą energię, a osoby bardziej ekstrawertyczne podczas kontaktów z innymi ładują swoje tam psychologiczne, emocjonalne baterie. I ja osobiście należę do introwertyków, czego się nie wstydzę i bywa tak, że jak zorganizuję na przykład 2-godzinne spotkanie live, to po tym spotkaniu, na którym jestem w pełni zaangażowany, jak wyłączam, no to już mam mniej tej energii psychicznej i nawet kontakty z bliską rodziną mogę powiedzieć, wiecie co, nie bardzo już chce mi się gadać, bo dzisiaj już dużo tej energii wykorzystałem. I to jest normalne, z tym jakby nie trzeba walczyć, raczej trzeba powiedzieć, okej, tak jest. Natomiast to nie oznacza nieśmiałości, nie oznacza niechęci poznawania nowych ludzi, bo często jest przypisywane, jak introwertyk, to znaczy, że on nie lubi rozmawiać z ludźmi. Nie. To jakby to też byłem zaznaczyć, nie mylmy tych pojęć. Jeżeli ktoś nie lubi ludzi, czuje się źle wśród ludzi, może jest nieśmiały, może boi się konfliktów i tak dalej, to nie jest to problem introwertyzmu, tylko tych konkretnych rzeczy, które wymieniłem, czyli na przykład nieśmiałości, braku pewności siebie, unikania konfliktów i to te rzeczy powinny być jakby sprawdzane pod tym względem, jak ja mogę sobie poprawić moją pewność siebie, jak ja mogę być bardziej śmiały. I to jest jedna z rzeczy, którą chciałem zaznaczyć, ale załóżmy, że nie mamy tego problemu nieśmiałości, to kolejną rzeczą, taką blokadą, którą można by rozebrać, jest kwestia, że mam silne skojarzenie, że networking to jest sprzedawanie. I jak będę miał takie skojarzenie, że to jest tylko, nie wiem, kumoterstwo, nepotyzm, załatwianie spraw po znajomości i w ogóle nie ma w tym nic dobrego i etycznego, no to ja w życiu nie będę chciał tego robić, bo mój wewnętrzny, etyczny kompas powie, nie, ja się w tak nieetyczne rzeczy nie bawię. Więc trzeba najpierw sobie dobrze odpowiedzieć, hej, czym tak naprawdę jest networking? Networking jest poznawaniem nowych osób, tak jak już wspomnieliśmy, i daniem poznania siebie. I w ramach oczywiście tego, że znasz więcej osób, to masz dostęp do większej ilości doświadczeń, większej ilości specjalistów, większej ilości informacji i pytanie, jak wykorzystasz te informacje specjalistów, doświadczenia. Jeżeli masz zamiar wykorzystywać nieetycznie, to nie rób tego, ale jeżeli chcesz wykorzystać to etycznie, masz fajny projekt, w który chcesz zaangażować kompetentnych ludzi, chcesz go dowieść, no to jednak ta sieć kontaktów może być przydatna. Więc kolejną rzeczą jest przewartościowanie sobie tego, czym networking dla mnie jest i czy ja po prostu postrzegam go jako zło konieczne, jeśli tak, to nie będę w tym dobry, czy jako jedno z narzędzi w skrzynce lidera. No i finalnie to, o czym powiedziałeś, czyli jak sobie radzić na początku, czyli kogoś czy na konferencji, czy na LinkedInie, jak zagadać, jak zaczepić podejście, więc podejścia ogólnie są dwa. Jedno to jest takie typowo metodyczne, analityczne czy strukturalne, które pewnie wielu z nas się odnajdzie, czyli spokojnie się przygotować. Przykładowo weźmy sobie ten temat konferencji. Jaki jest temat konferencji, czyli jakie potencjalnie osoby mogą przyjść. Czy to, co powiedział prelegent, na przykład mi się podoba, czy się w tym odnajduje? Jeżeli tak, mogę podejść do tego prelegenta i na przykład powiedzieć po jego wystąpieniu, powiedzieć, hej, podobało mi się to i to w twoim wystąpieniu, albo chciałbym wiedzieć, jak zrobiliście coś tam innego. I już mamy początek rozmowy. Oczywiście na tym początku rozmowy warto też się przedstawić, powiedzieć, hej, nazywam się, żeby już przełamać pierwszą barierę, zainteresowało mnie to, co powiedziałeś i chciałbym o tym porozmawiać. I już przełamujemy taką pierwszą barierę. Jeżeli widzimy kogoś, z kim chcielibyśmy porozmawiać, a nie jest to prelegent, no to jednym z tematów, które możemy zacząć, to właśnie prelekcje, które były, czyli cześć, nazywam się tak, jestem z takiej firmy. Jeżeli nie wiemy, co na początek powiedzieć, to zwykłe przedstawienie się jest bardzo dobre. No i potem nie wiem, czy słyszałeś, nie wiem, czy byłeś na tych wykładach, bo czasem jest kilka różnych sesji w tym samym czasie. Mi się podobało w tym to i to, czy masz jakieś swoje zdanie na ten temat, czy tobie się to podobało i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście standardowe rzeczy dotyczące poznawania ludzi czysto, czyli hej, ja robię to, zajmuję się tym, czym ty się zajmujesz. Ja jak chodzę na konferencje, zwłaszcza na początku i mówiłem, muszę się nauczyć poznawać nowych ludzi, zostawiałem sobie cel. Każdego dnia poznać minimum jedną osobę.
bardzo łatwo na konferencję, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w co najmniej 2 osoby, usiąść na przerwie przy stoliku, wziąć sobie tam kawę, herbatę, ciastko czy soczek i rozmawiać tylko między nami i nikogo nie poznać. Wyjść z konferencji i nie nawiązać żadnej znajomości. Bardzo wygodne, bardzo bezpieczne, ale bardzo nieprzyszłościowe niestety. No bo jeżeli przychodzimy na konferencję jako bardzo, bardzo świeża osoba, to prelekcje powinny nam wystarczyć, dostajemy wiedzę, ale każdy, kto przychodzi już trochę dłużej na konferencję, może się szybko zorientować, że rzeczy, które są mówione ze sceny, to nie są jakieś super, hiper nowości czy super, hiper odkrywcze tematy. To są tematy, które gdzieś już się pojawiały, już są i ta wiedza zdobyta na konferencjach jest naprawdę niewielkim stopniem tego, co możemy uzyskać. A ten networking jest tą ogromną wartością dodaną. Poznać osoby, które już przykładowo robiły migrację do chmury, podczas gdy my dopiero się do tego szykujemy. Hej, opowiedz nam, jak to robiliście, czy robiliście to z jakimś partnerem, cokolwiek. Jest temat do rozmowy. Czy też borykacie się z rekrutacjami, bo my na przykład mamy taki problem i tak dalej, i tak dalej. Na konferencjach często ludzie też mają wizytówki, z jakiej są firmy, czasem jakie jest stanowisko. Więc to są kolejne tematy do rozmowy, które powinny nam ułatwić ten kontakt. No i przychodząc oczywiście na tą konferencję, warto się trochę wcześniej przygotować, czyli znowu o tej strukturze, metodyce, czyli samemu znać odpowiedzi na pytania. Co robię, co lubię, tak? Czym się zajmuję, w jakiej firmie pracuję, czego mniej więcej potrzebuję od innych i co mogę dać innym, czyli jakie ja mam doświadczenie. Bo to nie chodzi od razu, żeby się, nie wiem, rekrutować czy coś takiego. Na LinkedIn podobnie, jeżeli widzimy, że ktoś pisze coś ciekawego, napiszmy, przedstawmy się, hej, podobało mi się to, co napisałeś, hej, zgadzam się z tobą w tym temacie, hej, a czy próbowaliście takiego lub innego podejścia, żeby przełamać tą pierwszą barierę, wysłać zaproszenie. Bo bardzo często ludzie tak zbyt długo się skupiają na tym, to co ja mu napiszę, żeby on mi odpisał. To może posłucham ich podcastu i wtedy skomentuję coś, co było w odcinku. No dobra, tego w sumie nie znam, to znam, no ale to może jest nieciekawe, co ja chcę powiedzieć. No to ja się jeszcze zastanowię. I mija dzień, drugi, trzeci, wychodzi nowy odcinek podcastu. O dobra, to teraz muszę odsłuchać ten nowy odcinek, to może teraz coś więcej dodam. I mija tydzień, drugi, trzeci i ciągle nikogo nie poznaliśmy. Tak, jesteśmy zablokowani tym overthinking, rozmyślaniem. I w tym momencie ja proponuję czasem drugie podejście, czyli takie trochę na żywioł. Właśnie w tym momencie coś zobaczyłem, usłyszałem, jestem w połowie słuchania odcinka i jakaś jedna fraza mi się spodobała i od razu idę, piszę, hej, słuchaj, widziałem, słucham właśnie tego odcinka, fajnie, chciałbym mieć cię bliżej w sieci znajomych, tyle, nic więcej, tak? A później jak już ta znajomość się zaczyna nawiązać, można porozmawiać, hej, może chciałbym z tobą dłużej porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. I często podejście na żywioł jest dużo lepsze, bo oszczędza nam tego przesadnego rozmyślania, a jak nas odbierze, a czy jakbym napisał lepsze zdanie, to by może odpisał, a teraz może byłem za słaby i tak dalej. No nie, tak to nie działa. To jest bardziej jak jazda na rowerze. Musisz praktykować i przestać czytać te książki o jeździe na rowerze. Musisz się przewrócić, musisz poczuć czasem, że no niestety nie było łatwo, nie było komfortowo, ale 3., 5., 7., 70. raz i nagle wszystko się staje dużo prostsze, wszystko staje się dużo bardziej naturalne. No i chyba nie ma innej drogi niż po prostu praktyka, więc czym szybciej się przełamiemy, żeby podchodzić i rozmawiać, tym lepiej. I będą się zdarzały wpadki, będą się zdarzały niewygodne momenty, ale to po prostu jest element wzrastania i nauki. Bardzo wartościowe rzeczy powiedziałeś. Dodam jeszcze, że twórcy bardzo lubią, gdy ktoś do nich pisze cokolwiek, parę słów o tym, że fajny odcinek, czy ciekawa myśl, czy też podejmuje jakąś dyskusję, więc tutaj zupełnie nie należy się z tym powstrzymywać. To jest zawsze bardzo lubiane i bardzo doceniane. Jest kilka kwestii, które moim zdaniem są bardzo ważne, które powiedziałeś, więc chciałbym jeszcze je podkreślić. Pierwsze to takie przewartościowanie. Są czasami jakieś poradniki networkingu, czy nawet zdarzało się, że przed konferencjami dostawałem takie informacje właśnie dotyczące tego, jak się do niej przygotować w kontekście networkingu. I te poradniki często mówią, żeby sobie ustalić, co chcę załatwić, w jaki sposób będę to realizował i po prostu podchodzić do kolejnych ludzi i z nimi załatwiać. To jest takie bardzo sprzedażowe i mi się bardziej podoba to twoje podejście takiego przewartościowania, że nie przygotowuję się jak na bitwę, żeby właśnie coś załatwić i szukać osób, z którymi mogę coś załatwić, tylko bardziej uruchomić sobie taką ciekawość ludzi, że niekoniecznie musi coś wyjść z tej relacji, czy muszę coś osiągnąć,
celem samym sobie jest po prostu poznanie ciekawych ludzi, z którymi może w przyszłości będziemy rozmawiać albo nie. I jeszcze w kontekście konferencji, moim zdaniem to, co jest istotne, co powiedziałeś, że można ze znajomymi czy kolegami, koleżankami spędzić całą konferencję. Technika, którą ja bardzo lubię, to jest taka, że jeżeli jesteśmy wspólnie i na przykład jesteśmy na jakimś warsztacie, to staram się celowo usiąść w takiej grupie, w której nikogo nie znam. To się często zdarza. No bo wtedy jest większa szansa, żeby współpracować, poznać się z obcymi ludźmi i muszę przyznać, że bardzo nie lubię, jak ostatnio mi się zdarzyło, na przykład trafiłem do takiego stolika, gdzie były 4 osoby z jednej firmy i między sobą coś tam rozmawiały, żartowały i tak dalej. Bardzo słabe doświadczenie właśnie dlatego, że ta różnorodność jest świetną okazją, zwłaszcza przy warsztatach. Czasami na konferencjach, jeżeli są warsztaty, to ta różnorodność i od razu praca z ludźmi z różnych sfer jest po prostu bardzo, bardzo ciekawa. Tak, no ja się z tobą w pełni zgadzam. Raczej nie powinniśmy planować networkingu jako celu samego w sobie, czyli no muszę koniecznie poznać jakiegoś specjalista, albo muszę koniecznie poznać jakiegoś menedżera z jakiegoś banku, skoro tutaj tylu ich jest na konferencji. Nie, to nie uważam, żeby to było dobre podejście. To podejście powoduje, że szybko będziemy się frustrowali, bo zaraz się okaże, że nie udało nam się spełnić naszego celu i potem sobie może umniejszam, nie potrafię, to nie dla mnie w ogóle, nie udało mi się, albo poznałem tego dyrektora, ale on nic mi nie załatwił w ogóle. No, zupełnie odsuńmy się od tego, nie róbmy tego. Podchodźmy do poznawania ludzi z ciekawością i bez oczekiwań. Jeżeli wyjdzie coś w przyszłości z tego dobrego, super, genialne, wartość dodana. Ale nie nastawiajmy się na to, że on natychmiast musi coś wyjść, natychmiast musi się coś udać i już teraz musimy kogoś do jakiegoś projektu zaangażować lub sami być zaangażowani. To będzie tylko powodowało, że będziemy się sami na siebie wkurzali, że no nie wyszło tym razem w ogóle, muszę się bardziej starać, może jestem beznadziejny. Droga donikąd. To prawda, zdecydowanie. A w jaki sposób networking może wesprzeć nas w rekrutacji do naszego zespołu? Wyobraźmy sobie jakiegoś dewelopera, który właśnie chce zmienić pracę. I zgodnie z badaniami pierwszą z rzeczy, na które będzie patrzył, to oczywiście jest kwestia pensji, kwestia, czy będzie mógł pracować 100% zdalnie, czy projekt brzmi interesująco, ale już po chwili będzie kwestia, z jakimi ludźmi i z jakim szefem przede wszystkim będę pracować. Bo bardzo dużo osób odchodzi właśnie nie z powodu tego, że mają niskie wynagrodzenie w tym miejscu, tylko że szef ich nie wspiera, nie mają możliwości rozwoju, nie dogadują się. No i teraz jak mamy takiego dewelopera, który się zastanawia, iść do firmy A czy firmy B i o jednej z tych firm słyszał, właśnie, taki Krzysztof podzielił się swoimi wartościami, powiedział, co się dla niego liczy, jest to dostępne publicznie, czy to w sieciach społecznościowych typu LinkedIn, czy to na podcastach. Oraz firma B z podobnego profilu i szefa tam zupełnie nie znam, nie wiem kompletnie na kogo trafię, no to czy ja pójdę na tą totalną loterię, czy pójdę do człowieka, z którego ma podobne wartości do mnie, podobny sposób myślenia do mnie. No, jakby wybór jest oczywisty, tak, dla każdego. Sądzę, że nawet jeżeli by potencjalnie trochę mniej mógł zarabiać u ciebie, ale wiedział, z kim będzie pracował, dużo szybciej się zdecyduje na to takie pewne rozwiązanie, które zapewni mu komfort psychiczny, a nie coś zupełnie obcego. I jeżeli pokazujemy się z tym, co mamy do zaoferowania, z naszymi wartościami, sposobem myślenia, sposobem działania, czasem technologiami, bo możemy przecież iść na konferencję i opowiadać o tym, jaką fajną aplikację zrobiliśmy w Rabi, przykładowo. I jeżeli to pokazujemy, to osoby, które nas oglądają, mogą wyrobić sobie o nas zdanie. Jeżeli stwierdzają, ten człowiek jest nie dla mnie, no to super, to jest dobra wiadomość, dlatego że nie tracicie później czasu na rekrutacji. Jeżeli ktoś stwierdzi, ten człowiek fajnie gada, chce być bliżej niego, no to potencjalnie macie skrócony czas rekrutacji i fajnego specjalistę przyciągnęliście do siebie. I w drugą stronę, kiedy my chcemy zostać zrekrutowani, jest podobnie. Jeżeli szukam pracy i napiszę przykładowo na LinkedInie szukam pracy, to czy będzie tam jakiś odzew? Nie wiadomo. To czy pisać CV, wysyłać do headhunterów, tu, tam, to teraz standardowy proces. Ale jeżeli napiszę na LinkedInie szukam pracy, a się okaże, że z mojej sieci osoby dyrektor z jakiegoś banku napisze, polecam tego człowieka, pracowałem z nim, ktoś inny z e-commerce napisze, ja też polecam, super człowiek, to zaraz się okaże, że ci inni oglądający, którzy zupełnie nas nie znają, patrzą, to może być ciekawa osoba. Może teraz, póki jest wolna, warto z nią porozmawiać, warto się do niej odezwać. I to bardzo przyspiesza nam karierę chociażby w ten sposób, jeżeli mówimy o rekrutacji. Więc zarówno gdy rekrutujemy,
łatwiej nam znaleźć kandydatów, a teraz przecież jesteśmy w czasach, gdy wcale nie jest tak łatwo o dobrych ludzi, doświadczonych, jak i gdy my sami szukamy pracy, więc networking to wszystko ułatwia. Dlatego ułatwia, bo mamy ludzi, którzy nas znają i którzy są w stanie powiedzieć coś o nas. Bo największym problemem jest wtedy, kiedy załóżmy, masz super pomysł, masz super projekt, mówisz, ej, słuchajcie, ja mam taki ekstra projekt, przychodźcie i nikt nie przychodzi. Nie dlatego, że ten projekt jest słaby czy dobry, a dlatego, że nikt cię kompletnie nie zna i nikt nie słyszy tego, że ty masz ten projekt. Więc nie ma znaczenia, jak super rzeczy robisz, jeżeli nikt zupełnie o tym nie wie, no to masz chyba problem w tym momencie. A networking powoduje, że ludzie wiedzą, co robisz i jeżeli potrafisz wykorzystać to etycznie i dobrze, wiedzą, że robisz fajne rzeczy i że jesteś fajną osobą, no to nie będziesz narzekać na ilość kandydatów. Super, to są bardzo ważne słowa i warte podkreślenia, że networking wspiera te kariery właśnie w dwie strony, czyli po pierwsze pomaga znaleźć pracowników nam jako menedżerom, a po drugie też pozwala nam rozwijać swoją karierę. Bardzo duża część takich zmian pracy dzieje się właśnie nie na podstawie ogłoszeń czy headhunterów, którzy kogoś znajdą, ale na podstawie kontaktów takich nieformalnych, bo ktoś kogoś polecił, ktoś kogoś gdzieś skierował i tak dalej. Więc to jest bardzo ważny aspekt, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy o kandydatów trudno, o pracowników trudno, ale z drugiej strony też niełatwo jest znaleźć taką fajną, satysfakcjonującą pracę i rozwijać swoją karierę. Dobrze, a networking to nie jest tylko rekrutacja, czy rozwój naszej kariery, czy sprzedaż. To też może pomóc nam po prostu się rozwijać, dowiedzieć więcej, prawda? Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza na ścieżce liderskiej. Tak naprawdę na zewnątrz mamy dosyć mało materiałów, które moglibyśmy dobrze zastosować w naszym przypadku, bo każdy przypadek jest inny. I jeżeli mamy większą sieć kontaktów i potrzebujemy z kimś się poradzić, to bez problemu możemy się zapytać w naszej sieci, słuchajcie, a gdzie mogę znaleźć mentora chociażby? Mentora, który jest z mojej branży, mentora, który robił może podobne rzeczy, które ja robiłem, albo czy znacie kogoś, kto jest tam, gdzie ja chciałbym być, bo ja chciałbym znaleźć taką osobę i z nią porozmawiać. I ta nasza sieć kontaktów, ten nasz cały network może nam bardzo szybko pomóc znaleźć takiego mentora, dzięki czemu znowu nasza kariera nabierze znacznie lepszego tempa, łatwiej nam będzie rozwiązać pewne rzeczy, które wydają nam się bardzo trudne i skomplikowane, bo jesteśmy w stanie szybciej znaleźć osoby, które już się z tym mierzyły. Czasem nam się wydaje, że nasz przypadek jest taki unikatowy, 1 na milion. A jak mówi Terry Pratchett, przypadek 1 na milion zdarza się 9 na 10 razy. I bez problemu możemy sobie znaleźć osobę, która już to przepracowała i ten network znowu, znalezienie mentora, znalezienie społeczności, w której możemy się wymieniać doświadczeniem, jest czymś, co jest bardzo, bardzo wartym uwagi i pamiętania o tym, że to jest też po prostu pomoc dla nas samych, żeby nam było zwyczajnie łatwiej. Bardzo wartościowa rada. Odsyłamy Was też do odcinka 71, o którym rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób współpracować z mentorem i networking jest jedną z dróg, jak można taką osobę znaleźć. Dziękuję Ci, Adrian. Przedstawiłeś bardzo dużo wartościowych informacji. Przekonałeś, mam nadzieję, naszych słuchaczy i widzów do tego, że networking jest ważny. Jeżeli chcielibyśmy pracować nad tym już dzisiaj, teraz, po wysłuchaniu czy po obejrzeniu tego odcinka, to co możemy zrobić? Jaka rzecz, z którą możemy zacząć naszą przygodę z networkingiem już teraz? My często w IT, mam wrażenie, jesteśmy zadaniowcami, więc warto sobie wyznaczyć jakieś cele, jakieś zadanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład jeżeli idę na konferencję, cel na początku minimum osiągalny to poznać jedną nową osobę na każdy dzień konferencji. To nie jest cel jakiś mega trudny i ambitny, ale pomaga nam przewalczyć te pierwsze nasze lęki i obawy jak mnie odbiorą, czy mnie polubią, czy się nie pomylę, czy się dobrze przedstawię. I jeżeli nie ma konferencji, no to możemy sięgnąć chociażby do LinkedIna, na meetupy, jest bardzo dużo meetupów, znaleźć sobie taki, który nas interesuje, temat, czy to SysOps, DevOps, czy to Agile, czy to programiści, czy Scrum Masterzy i po prostu dołączyć na taki meetup, czy napisać do jakiejś osoby, która się wypowiada w temacie, który nas interesuje i sobie wyznaczyć jakiś cel minimum. Niech to będzie jedna nowo poznana osoba tygodniowo. To nie jest super ambitne, ale pomaga zwalczyć pierwsze kroki. Warto też poszukać społeczności jakiejś, do której można by dołączyć i na początku jak dołączamy do takiej społeczności, to możemy sobie po cichutku posiedzieć i posłuchać, co mówią inni, a dopiero z czasem się odważyć i udzielić. Znam co najmniej
4 dobre społeczności, do których dałoby się łatwo dołączyć jako lider IT, aspirujący lider, project manager, scrum master, agile'owiec. Wymieniaj, wrzucimy również linki, więc bardzo proszę, oczywiście. W pierwszej kolejności, jeżeli ktoś jest bliżej na przykład Scruma czy Agile coachingu, no to mocno polecam Brass Willow ze świetną, naprawdę świetną liderką, bardzo inspirującą Kate Hobler i ona prowadzi regularnie zwinne kawy. Co wtorek o 8 rano wstęp wolny i mają też Slacka, do którego też można dołączyć. Dodam, że zapraszam do obejrzenia naszego wywiadu z Kate Hobler, odcinek numer 29. Kate była naszym gościem właśnie również dzięki sile networkingu, bo to, Adrian, nie wiem czy pamiętasz, dzięki tobie udało nam się zaprosić do naszego podcastu. Tak, pamiętam. Kolejną taką na przykład dla project managerów jest prowadzony przez Igora Mroza i jego zespół Zero Bullshit Management. Oni też mają fajną społeczność zorientowaną na project managerów. Też mogę uczciwie polecić ten zespół. Jest oczywiście moja własna szkoła kierowników IT, do której też zachęcam i zapraszam. No i troszeczkę już idąc szerzej, jest jeszcze podcast Manager Plus, Mariusz Hrabko prowadzący AltTribe. To już niestety jest płatny dostęp do tej społeczności, ale jest to jakaś alternatywa. A wychodząc jeszcze szerzej, że poza IT, jest jeszcze lepszy menedżer na Facebooku. To już ogólnie do menedżerów, a nie tylko do IT. Więc te 5 społeczności czy mikrospołeczności mogę polecić jako takie źródła szukania wiedzy, kontaktów i takiego początkowego chociażby networkingu. To są bardzo wartościowe informacje. Oczywiście damy linki w materiałach do tego odcinka. Na koniec, Adrian, powiedz mi, gdzie ciebie można znaleźć i w jaki sposób można sobie z tobą ponetworkingować? Oczywiście jestem łatwo dostępny na LinkedInie, bo jako osoba, która się zaczęła udzielać networkingowo, no muszę mieć gdzieś jakąś sieć kontaktów. Polecam oczywiście zajrzeć też na moją stronę Szkoły Kierowników IT. Jest tam opcja umówienia konsultacji ze mną, bezpłatnej, 30-minutowej, więc jeżeli ktoś chciałby ze mną chwilę pogadać, to bez problemu znajdzie sobie miejsce w moim kalendarzu i może się umówić. Przez LinkedIna też, tak jak mówię, odpisuję. No i czasem występuję na tych konferencjach, gdzie też zapraszam, podchodźcie, pytajcie, rozmawiajcie i też bądźcie dostępni dla innych. Tak samo jak ja pokazuję moją dostępność tutaj dla was. Świetnie, Adrian. Bardzo ci dziękuję, że nas odwiedziłeś. Dałeś nam bardzo dużo wartościowych informacji o networkingu. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze raz dzięki, Adrian, za odwiedzenie nas w tym odcinku. Jak widzicie z tego wywiadu, jak słyszycie, networking jest bardzo ważny również dla liderów IT. I mimo, że możemy mieć z tym pewne trudności, no bo naturalnie w naszej branży jesteśmy trochę mniej otwartymi osobami, to jednak jest to ważne i dobrym sposobem działania jest właśnie postawienie na to, żeby po prostu poznać ludzi, dowiedzieć się czegoś ciekawego, a wszelkie benefity, które za tym idą, korzyści, nowe możliwości, po prostu naturalnie pojawią się później. Więc nawiązujcie nowe relacje, czy to na konferencjach, czy na żywo, czy online, czy przy innych okazjach. My też jesteśmy otwarci na nowe kontakty. Piszcie do nas na adres kontakt@nerdmanagement, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie, czy na YouTubie. Bardzo chętnie wdamy się z wami w dyskusję i nawiążemy nowe znajomości. Dokładnie tak, a żeby mieć najlepszy kontakt, to koniecznie zapiszcie się na newsletter pod tym linkiem. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach, które już ruszyły pełną parą, więc będziecie mieli informacje co tydzień we wtorek o 8:00. A poza tym, jeżeli ten materiał wam się podobał, to ciśnijcie kciuka na YouTubie, dajcie lajka na fejsie, udostępnijcie znajomym, którzy również szukają takiej wiedzy lub może się zastanawiają, czy może warto kogoś nowego poznać, czy nie i się chowają, boją się tego networkingu. Także korzystajcie do woli i widzimy się już w najbliższy wtorek o 8:00. Trzymajcie się, cześć! Do zobaczenia!